Witam Was w kolejnym odcinku Teneryfiarzy. Dzisiaj Was witam z bardzo nietypowego miejsca. Tak jak widzicie, wszędzie tutaj lawa dookoła i będzie to odcinek z takiego najbardziej nieznanego obszaru na wyspie. Może nie najbardziej, ale na pewno nieznanego. Z gminy El Tanque, z miejscowości wszystkich, które są za Santiago del Teide. No i myślę, że zachęcimy Was do takiej turystyki poza utartym szlakiem, bo tak jak tutaj widzicie, na Teneryfie właśnie w tym obszarze jest mnóstwo nieodkrytych szlaków, które mają tak niesamowite widoki. Tutaj jest mała podpowiedź, gdzie się znajduję teraz, ale o tym trochę więcej później. Póki co chciałam przypomnieć, że wszyscy nasi obserwatorzy mogą dołączyć do grupy na Facebooku, która nazywa się Teneryfiarze Polacy na Teneryfie. Można tam pisać ogłoszenia, treści jakiej chcecie, niczego nie blokujemy. Pełna wolność obowiązuje na tej grupie, także zapraszam serdecznie. A teraz wracamy do odcinka, bo jest co opowiadać. W miejscowości Montañeta skręciliśmy sobie w las, kierując się na szlak Arenas Negras. I tutaj jedziemy przez las, słuchajcie, prawie aż 2 km. Wjeżdżamy na taki duży parking. Tutaj można zaparkować gdzie chcecie. Jest też tutaj tak zwana zona rekreatywa, czyli można zrobić tutaj piknik i jest nawet plac zabaw dla dzieci. Dobra, to ja parkuję i już za chwilę Wam wszystko pokażę. Bo to jest jedno z niewielu miejsc na Teneryfie, gdzie w ogóle można robić piknik w lesie. Peugeot Boży przywiózł nas w miejsce docelowe. Zobaczcie, przede wszystkim jesteśmy w lesie. Jest tutaj rozpiska tych szlaków i powiem Wam pro tip, że jeśli chcecie podejść pod wulkan Arenas Negras, to jak pójdziecie w tą stronę, to od razu wyjdziecie poza las i będziecie mieć widok na całe te pola lawowe, a jeśli dłużej chcecie iść przez las, to musicie iść tam, jak pokazuje ta strzałka, że wulkan Chinero jest za 2,7 km. My musimy się trochę streszczać, dlatego pójdziemy od razu w tą stronę, żeby wyjść poza las i żeby jak najszybciej Wam pokazać, jak wygląda tutaj wulkan Arenas Negras. Z wielu szlaków wulkanicznych w okolicy wybraliśmy tutaj wulkan Arenas Negras jako taki przykład erupcji na wyspie. I co tutaj się wydarzyło? Otóż w roku 1706 ten oto niepozorny wulkan zalał prawie całe miasteczko Garachico i lawa popłynęła aż kilkanaście kilometrów stąd w stronę oceanu. Także zobaczcie, jak to wygląda. Wcale wulkan nie musi być nie wiadomo jak wielki, a erupcja nie wiadomo jak rozległa, żeby niestety dopłynęła do miejscowości. A w tamtym okresie to był najważniejszy port handlowy na wyspie, który został zniszczony. Więc ta erupcja była opisywana jako kanaryjska Pompeja z racji właśnie wysokich zniszczeń. W opracowaniach ten wulkan nosi nazwę Tre Viejo, natomiast częściej jest używana nazwa Arenas Negras, dlatego że cały ten szlak dookoła tego wulkanu właśnie tak się nazywa, a oprócz tego to znaczy po hiszpańsku czarne piaski. No nazwa idealnie opisuje to miejsce, cały ten widok, który wyrządziła lawa. Zgadnijcie, po czym ja idę. To jest najważniejsza rzecz tutaj. Otóż w tym lesie tutaj niedaleko jest studnia głębinowa, jest ujęcie wody, a to jest akwedukt, który prowadzi wodę do miejscowości. Niezwykle ważna rzecz na tak suchej wyspie. No i zobaczmy, a wręcz usłyszmy, czy jest woda na Teneryfie. I to na lawie. Patrzcie. Tadam! Na polu lawowym płynie woda, która jest w kranie w domostwach. Uwielbiam takie ciekawostki. W tym miejscu możemy zobaczyć nie jeden wulkan, a aż 2, bo łączy się też tutaj szlak, żeby sobie przejść obok wulkanu Chinero. I ten wulkan wybuchł tutaj jako ostatni, miał erupcję w roku 1909 i wtedy lawa nie zniszczyła żadnej miejscowości, ale z racji tego, że jest to ostatnia erupcja, to została ona najlepiej udokumentowana. Lawa spłynęła przy miejscowości Santiago del Teide, ale na szczęście zatrzymała się w odpowiednim miejscu. Oczywiście przy dobrej przejrzystości powietrza widać też olbrzyma Teide w tle, czyli tak naprawdę spacerując tutaj możecie podziwiać 3 wulkany. No i te widoki wulkaniczne są tak fotogeniczne,
Tak nie można się na nie napatrzeć, że naprawdę polecam tutaj przyjść chociażby na krótki spacer. A teraz scena pod tytułem Ciekawostki geologiczne. Co my tutaj mamy? To jest bomba wulkaniczna, którą wyrzucił ten właśnie wulkan w trakcie erupcji. No i zobaczcie, jakie to jest wielkie, a te bomby często się zdarzają jeszcze większe. Jak byłam kiedyś na wulkanie Etna, to tam te bomby wulkaniczne są o takie, większe od człowieka. Ten obszar, czyli gmina El Tanque, to jest obszar niestety najbardziej narażony na kolejną erupcję, której oczywiście nie chcemy, bo taka ścieżka po erupcji sprzed 100 lat w zupełności wystarcza. Teraz wracamy do bolida o nazwie Peugeot Boży i jedziemy na kolejną atrakcję. I gdzie ja teraz przyjechałam? Wyszło piękne słońce, kapelusz zamieniłam, bo musiałam Marcinowi oddać ten drugi. Jestem teraz na wysokości miejscowości Erchos, taka mała wioseczka, w sumie nic szczególnego, ale za to jakie tutaj są widoki. I tak, w tej miejscowości z głównej drogi zjeżdżacie w stronę szlaku Monte del Agua i tam będzie taki zakaz, ale jest też napisane, że można wjechać i zostawić samochód przed szlabanem. I są tutaj dwa szlaki. Ten główny szlak właśnie, który nazywa się Monte del Agua, 5,6 km i ten szlak wjedzie do Lasu Wawrzynowego. Ale jak wygląda ten las, to Wam pokażę, jak już tam będziemy w środku lasu. Ale co tutaj jest ciekawego, że wcale nie trzeba iść te 5 km. Można przejść dosłownie 5 minut stąd i już będzie piękny widok na całe góry Teno. Albo można zrobić pętlę po tym lesie, albo trzecia opcja, szlakowa. Można przejść grzbietem góry i zobaczcie, tutaj jest od razu wejście. I wiadomo, będzie przez chwilkę stromo, ale tak naprawdę w 5 minut będziecie na grzbiecie góry i również będziecie mieć widok na dwie strony, bo po jednej stronie będzie wulkan, a po drugiej stronie będzie widok na góry Teno. Zanim wejdziemy do tego Lasu Wawrzynowego, a zobaczcie, trasa jest w ogóle po płaskim, jest to mniej więcej tak jak tutaj, tam nie ma za bardzo przewyższeń, to powiem Wam pro tip, że warto wejść tutaj w tą boczną drogę i przejść dosłownie 2-3 minuty, bo tam będzie zajebisty widok, znacznie lepszy niż tutaj w tym lesie obok. No i jesteśmy już na końcu tej ścieżki, jesteśmy dosłownie 5 minut od samochodu, czyli tak, najpierw tu widzimy te wszystkie zielone doliny, oczywiście z małą wioseczką w dole, później widzimy olbrzyma wulkan Teide, który jest pośrodku wyspy i z każdego punktu wyspy po prostu na nas patrzy. Tam jak się kończy pas zieleni, a kawałek przed rozpoczęciem wulkanu Teide jest taki czubek. Też wulkaniczny, taki koloru brunatnego bardziej. I to jest wulkan Cinero, gdzie nagrywałam dzisiaj wcześniej. Spacerowałam właśnie koło tego wulkanu. Tutaj mamy widok też na dół wyspy, gdzie są plantacje bananów, gdzie jest miejscowość Los Silos i Buenavista del Norte, a tutaj przepiękne pasmo górskie, pokryte pierwotnym lasem wawrzynowym, czyli góry Teno. Jeden z dwóch zielonych terenów na całej wyspie razem z górami Anaga. Przed chwilą widzieliśmy, jak wygląda masyw gór Teno, a teraz weszliśmy do lasu i ta ścieżka wiedzie mniej więcej tak jakby w połowie tych gór. I właśnie dlatego ten szlak jest bardzo prosty, bardzo spacerowy. Tutaj można zrobić taką pętlę 10 km, ale tak na spokojnie, no bo tak jak widzicie, po prostu idzie się po płaskim. No i słuchajcie, dlaczego ten las wawrzynowy jest taki unikatowy? Bo to jest tak naprawdę takie muzeum przyrody. To jest relikt, bo to jest jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie pozostały lasy wawrzynowe. Kiedyś takie lasy rosły w basenie Morza Śródziemnego, ale one wyginęły, kiedy były epoki lodowcowe. A tutaj ze względu na to, że jest taki ciepły klimat, to właśnie te lasy się zachowały w takim wręcz nienaruszonym stanie. Dlatego przyjeżdżając właśnie na Wyspy Kanaryjskie, można je podziwiać. I co tutaj jest takiego charakterystycznego? Właśnie rosną
są wszędzie te drzewa laurowe, wrzośce, które też mają naprawdę wysokie rozmiary oraz rośliny wszystkie typu wawrzynowego, które lubią wilgoć, bo bardzo często tutaj jest chmura, deszcz, właśnie dlatego tutaj też jest mech, co jest w ogóle naprawdę wyjątkowe, że można ujrzeć mech na wyspie gdziekolwiek. Tak samo są też porosty na tych wszystkich gałęziach, no bo te porosty utworzyły się po prostu z wilgoci. I tutaj jak się przechadzam, to naprawdę czuć tą wilgoć w powietrzu. Zawsze tutaj jest chłodniej, to powietrze jest takie rześkie i też dobra porada, jeśli na przykład któregoś dnia opalicie się bardzo na plaży i będziecie potrzebowali pójść na Teneryfie w takie miejsce, gdzie będzie chłodniej, gdzie właśnie będzie zielono, będzie trochę więcej natury niż na plaży, no to miejsce jest idealne, bo tutaj można się schłodzić po prostu w tym lesie. I tak jak nazwa wskazuje tej góry i tego całego szlaku, Monte del Agua to oznacza góra wody, bo właśnie cały ten las jest źródłem wody dla okolicznych miejscowości. I co ciekawe, na Teneryfie jest bardzo dużo ujęć wody, także mam nadzieję, że pod tym względem wyspa jest bezpieczna, że tej wody wystarczy. Tutaj wchodzę teraz na taki punkt widokowy, bo cała trasa wiedzie tak typowo przez gęsty las, a tutaj możemy wyjść z lasu i wynurzyć się, żeby znowu ujrzeć te przepiękne góry. I zobaczcie, tutaj widać idealnie, jaki ten las jest gęsty, jak on jest bardzo porośnięty, nie tylko drzewami, ale też tymi wszystkimi porostami i roślinami wawrzynowymi. To jest w ogóle niesamowite, że są na Teneryfie miejsca tak zielone. I czym to jest spowodowane? Otóż tędy przetaczają się chmury pasatowe, które zatrzymują wilgoć z oceanu. I dlatego tutaj jest ta roślinność, bo tak, albo pada tutaj deszcz, albo po prostu te rośliny piją wodę z chmur. No i takiego zjawiska pogodowego nie ma 25 km dalej, gdzie są te wszystkie przepiękne plaże. Tutaj mam idealny przykład. Drzewo laurowe, no liście widać, że to są liście laurowe, chociaż to nie jest odmiana do jedzenia. Tutaj mamy porost. To jest przykład na to, że tutaj jest ta wilgoć w powietrzu. Zobaczcie, w jakie miejsce dotarłam. Znowu mam widok na 3 różne strony, na 3 różne krajobrazy. I tutaj, co jest charakterystycznego dla północy wyspy, no to wieczorem, po południu w zasadzie bardziej, to są te spektakle chmur. Właśnie te chmury pasatowe nadciągają teraz z nad Atlantyku i kierują się w stronę lądu. A ja teraz pójdę kawałek prosto i pokażę Wam, jakie tam dalej jest ciekawe połączenie. A jakie połączenie, to już tłumaczę. Teraz jesteśmy już w innym miejscu. Tam, gdzie był ten parking przy szlaku Monte de Agua, przeszliśmy grzbietem góry i przyszliśmy w bardzo niesamowite miejsce. Ale zobaczcie, jaki jest widok. To też jest niespotykane, bo to jest tylko przy dobrej przejrzystości powietrza. Widać La Palmę. I z Teneryfy La Palmę widać z północno-zachodniej części wyspy. Dlaczego to miejsce, gdzie stoję, jest niesamowite? Dokładnie w tym miejscu 7 milionów lat temu wyspa Teno, czyli ta tutaj z lasem laurowym, to była osobna wyspa. I ona złączyła się z wyspą, która nazywała się Adeje, czyli powiedzmy ten środek wyspy obecnie. I dlatego dosłownie na wyciągnięcie ręki macie 2 ekosystemy koło siebie, czyli Góra Teno, las laurowy oraz wyspa Adeje, czyli las sosnowy. To jest dla mnie najbardziej fascynujący fakt, że można spacerować w miejscu, gdzie 2 wyspy się połączyły te 7 milionów lat temu. I tak samo analogicznie było z rejonem gór Anaga. To kiedyś też była osobna wyspa, czyli tak naprawdę Teneryfa to jest połączenie 3 różnych wysp, Teno, Adeje i Anaga. I dlatego na Teneryfie mamy tak różne, przeciwstawne krajobrazy. Zobaczcie, gdzie jestem i jadę sobie na koniu. Taka oto wycieczka dzisiaj. Wypożyczyliśmy konie, które są bardzo spokojne. W ogóle jest to dobra opcja dla osób, które pierwszy raz w życiu chcą wsiąść na konia i zobaczyć, jak to jest. Zobaczcie, jak on sobie spokojnie idzie, naprawdę nie trzeba się bać.
Si tú ves que vamos muy adelante. Vale. Vámonos. Venga, vamos. Vamos. Vamos, Furia. Zostawię Wam wszystkie namiary, skąd można wypożyczyć te konie. Jest bardzo miła pani, właścicielka tych koni, która wszystko Wam wytłumaczy, pokaże podstawowe zasady w ogóle, jak steruje się koniem. I taka przyjemność, czyli przejażdżka na koniu po lesie na Teneryfie, kosztuje tylko 35 euro. Uważam, że to naprawdę nie jest drogo i naprawdę można sobie pozwolić na taką rekreację w tak pięknych warunkach przyrody. Jest to mój drugi raz w życiu na tym koniu. Nazywa się Furia. No, zobaczcie, jest naprawdę na maksa spokojna. Ona sobie tylko tak drepcze. Póki co ja nauczyłam się, jak ją zatrzymać. O tak, na przykład. O, zatrzymała się. No i vamonos, czyli idziemy. I zobaczcie, od razu zaczyna iść z powrotem. Naprawdę umiem na razie te dwie podstawowe komendy. Umiem te komendy i już mi się podoba. Te konie przynależą do miejsca, które nazywa się Caserio Los Partidos i właśnie podjeżdżając pod ten hotel wiejski, tak to się dokładnie nazywa, tam można sobie je wypożyczyć. Trzeba będzie napisać bezpośrednio do Guasi, która jest właścicielką. Namiary do niej zostawimy oczywiście w opisie tego filmu. Wielu z Was pyta, ile kosztuje wynajęcie noclegu czy hotelu na Teneryfie. Jeśli ktoś ma ochotę zarezerwować sobie coś na wsi, właśnie w takim stylu rustykalnym, to pokażemy Wam cały ten obiekt i powiem później dokładnie, jak będę pokazywać pokój, ile to kosztuje. A póki co napawam się rekreacją w takim najpiękniejszym wydaniu. Bo nie dość, że jestem w lesie z sosną kanaryjską, to jeszcze jadę konno. No naprawdę, dla mnie jak na niedzielę to jest rozrywka idealna. Przyjechałam już na miejsce, zaraz Wam pokażemy cały ten zabytkowy hotel. Ja będę teraz schodzić z konia, koń uda się do zagrody. I co jeszcze się dowiedziałam w trakcie tej przejażdżki? Są możliwe też dłuższe trasy, można pojechać sobie konno pod wulkan Cinero. Można sobie wykupić taką wycieczkę 2,5-godzinną, trasa dookoła wulkanu. A krótsza trasa około 1,5 godziny, to jest taka rundka po lesie tutaj obok i naprawdę polecam, nawet jeśli pierwszy raz w życiu chcecie wsiąść na konia, to Furia jak najbardziej się do tego nadaje. ¿Y al suelo? O, jestem. Moje nogi. Muchas gracias para paseo. Lo hemos pasado muy bien. Dobra, moje nogi rozprostowane, Furia już sobie je i odpoczywa, już nie musi wozić mnie na swoim grzbiecie. Teraz idę pokazać Wam cały ten zajazd. Bo ja mam taką małą misję, żeby promować też na Teneryfie miejsca takie na uboczu, miejsca nieoczywiste. Może to się wydaje, że to są miejsca tylko dla lokalsów, ale niekoniecznie, bo na przykład jeśli lubicie naturę, trekking i przejażdżki konne, no to może być dla Was miejsce. Zaraz Wam pokażę pokoje. I słuchajcie, to jest wszystko z kamienia. Pani, która tutaj pracuje, powiedziała, że to ma 400 lat. Wyobraźcie sobie, jakie to jest stare. Wygląd w środku pokoi również jest taki w zasadzie jak na zamku, ale na przykład co tutaj jest z udogodnień? Jest teraz końcówka września, jest jeszcze ciepło, może teraz chmura przyszła, ale jest naprawdę ciepło. Jest tu basen na przykład, z którego można korzystać będąc tutaj klientem hotelowym. Zobaczcie, taki oto basen na wsi w lesie na Teneryfie występuje. W ogóle jest taki dziedziniec, wiecie, wszędzie jest tak swojsko, ala właśnie dawny zajazd, dziedziniec, zamek. Teraz wejdę do pokoju i powiem Wam właśnie, dlaczego kojarzy mi się to z zamkiem. Albo dworkiem takim bardziej, może nawet, może to jest lepsze określenie. Dobra, wchodzę do pokoju, który jest pokojem mniejszym. I tak, tutaj doba w tygodniu kosztuje 65 euro, a w weekendy 85 euro.
I ogólnie to jest tanio, bo naprawdę na południu to potrafi kosztować znacznie więcej. Tutaj znajdujemy się mniej więcej koło miejscowości San José de los Llanos i tutaj w zimie bywa zimno, dlatego ważna rzecz, każdy pokój, każda sypialnia ma kominek, ma drewno, można sobie wieczorem odpalić. Jeśli lubicie taki klimat, jest też piecyk elektryczny. I przejdziemy teraz do łazienki. Łazienka taka, fajny blat w ogóle z kamienia, taka metalowa rączka na ręcznik. Wszystko jest w takim klimacie, no naprawdę, ja się tutaj czuję coś jak schronisko Samotnia w Karkonoszach, które też jest całe drewniane. Przejdziemy teraz do większego pokoju, który jest droższy, bo ten pokój kosztuje 80 w tygodniu i 103 euro w weekendy. To jest cena oczywiście za cały pokój, czyli za 2 osoby. I jest to ze śniadaniem w cenie, bo tutaj też jest restauracja. Także myślę, że całkiem spoko, biorąc pod uwagę fakt, że zjecie sobie na szlaki jest bardzo blisko. Teraz Wam pokażę, dlaczego ten pokój jest droższy, bo ma wyjście na taras. Na tarasie też jest stół. Można sobie tu siedzieć i jest normalnie widok na tę idę zarąbisty, ale w przeciągu 10 minut przyszła chmura. Ale jeszcze może się przejaśnić, nigdy nie wiadomo. I jest tutaj też restauracja czynna codziennie. Często jak sobie tu spaceruję, to zatrzymuję się tutaj na kawę albo na piwo. Zobaczcie, tutaj można sobie siedzieć na tych krzesełkach. Tutaj można zostawić samochód. Mają tutaj obiady, normalnie jest kuchnia kanaryjska, a często jest tak, że jak wracam ze szlaku i jest upalny dzień, to po prostu zatrzymuję się tutaj na piwko. I tu jest taka jedna sala, która bardzo się spodobała mojej rodzinie, jak tutaj byliśmy, bo to im się skojarzyło trochę z domkami drewnianymi w Zakopanem. Zobaczcie, jak tutaj jest. Jest kominek, na pewno w zimie się tutaj go odpala, drewniany strop. Naprawdę klimat taki górski. Także jeśli chcecie poczuć taki klimat, no to warto tu przyjechać, pochodzić sobie po lesie, po wulkanie. Można tu spać, można pojeździć konno. Śniadanie jest w cenie noclegu oraz obiady można sobie dokupić. A propos jedzenia, to pojedziemy jeszcze dzisiaj do El Tanque i tam pokażę Wam bar, w którym się stołuje czasami. Przyjechałam już do El Tanque i pokażę Wam jedną z głównych atrakcji w tej miejscowości, czyli jedna z 2 szanujących się pizzerii, która nazywa się Paganini. Jak nazwa wskazuje, jest oczywiście prowadzona przez Włochów. I zobaczcie, wnętrze jest takie kolorowe. Fajne są tutaj detale. Ładny jest wystrój, podoba mi się. Jest po południu, oni przed chwilą otworzyli, także jeszcze nie ma klientów, ale zobaczcie, w ogóle te ozdoby mnie tu fascynują. To są takie rustykalne, źdźbło pszenicy, no i makaron też. A dzisiaj mamy możliwość nagrać piec do pizzy i w ogóle pokazać to wszystko, jak oni to przygotowują. Zobaczcie, tutaj jest drewno i to drewno pochodzi dokładnie z tej miejscowości, a dokładnie zdarzyło się, że używali tutaj drewno z naszej działki i to jest ten wrzosiec. Tutaj jak się ma działkę, to można go używać i można go też również podarować do pizzerii. Także bardzo lokalna rzecz. Ja tutaj już można powiedzieć, że będę jadła pizzę na swoim drewnie. Może nie dzisiaj, ale w przyszłości to się może wydarzyć. Tutaj jest z nami Alex. Hola Alex, ¿qué tal? I mamy dzisiaj tą niezwykłą możliwość, żeby pokazać Wam od kuchni, jak wygląda przygotowanie pizzy w Paganini. Wprawa jest, jak widać, ja nie chcę tutaj zbyt bardzo przeszkadzać, ale w sumie pierwszy raz w życiu mam możliwość, żeby zobaczyć, jak pizza jest przygotowywana specjalnie dla mnie i już mnie to fascynuje. Zamówiliśmy 2 różne. Ja zaraz po składnikach Wam powiem, która to jest, jaką ma nazwę. To jest pizza, która nazywa się Capriccio i ona będzie z karczochem. Pierwszy raz w życiu jadłam pizzę z karczochem, jak byłam na Sycylii i do dzisiaj chyba to jest jedna z moich ulubionych, dlatego ją dzisiaj zamówiłam. Tutaj blacha była namoczona w semolinie. Jeszcze ostatnie rozciągnięcie, ostatnie poprawki. No i ląduje w piecu.
Zapytałam teraz Aleksa, ile minut w piecu, no i tylko 3 minuty. Myślałam, że więcej, ale tam jest tak gorąco, ja już tutaj czuję, że 3 minuty w zupełności wystarczą. Bardzo szybko dostaliśmy tą pierwszą pizzę z karczochem, już jest gotowa, cieplutka. Mamy też do tego oliwę, sami możemy sobie pokroić. No także jedziemy z tematem, bo naprawdę tutaj ta pizza jest przepyszna. Jest to najlepsza pizza, jaką w sumie jadłam na Teneryfie. Dobra, kończymy to już. Siadaj, Marcinku, zabieramy się za jedzenie. Jest nowy dzień, jestem w miejscowości El Tanque, czyli tutaj, gdzie mieszkam, i dzisiaj odcinek poprowadzi ten oto przewodnik, mój kotek brytyjski Bunio Kipciuś. Na razie jest na rękach, ale zaraz to on będzie mnie prowadzić po uliczkach tego miasteczka. A dla mnie w rzeczywistości to jest po prostu nieturystyczna, rolnicza wioska. Właśnie na takim oto odludziu ja mieszkam. Chodź! Co ty się tak boisz dzisiaj? Chodź. On się boi dzisiaj, no. Musimy iść tam dalej. Mało jest tego kotka na kanale, a zobaczcie, on chodzi na spacery jak pies. No i tutaj właśnie na tych bocznych uliczkach, z dala od głównej ulicy w miejscowości jest to możliwe. On chodzi na dwór, odkąd miał pół roku. Tak go nauczyłam i to miejsce, gdzie tutaj mieszka, to już jest dla niego 3. miejsce w życiu. No i tutaj zobaczcie, on jest moim przewodnikiem po El Tanque i ja tutaj idę na spacer tak, jak on mi pokazuje. Rozwój tej miejscowości zaczął się po roku 1909, czyli po tym, jak wulkan Cinero, który jest tutaj nieopodal pod górkę, on wtedy wybuchł. No i jak już ta lawa tam sobie zastygała, no to okoliczni rolnicy pomyśleli sobie, no chyba w sumie drugi raz już nie wybuchnie, więc zaczęli tutaj zakładać miejscowość. No i nazwali to El Tanque, czyli tak jak tank, czyli tak jak zbiornik, bo był tutaj taki wielki zbiornik, a jak wiadomo, dla rolników woda jest cenniejsza niż złoto. Ta miejscowość, jak i cała gmina El Tanque, jest znacznie tańsza niż tam, gdzie są kurorty na Teneryfie, no bo to jest dosyć daleko, 45 minut trzeba dojechać. No i dlaczego tutaj się mieszka? No głównie dlatego, że tutaj jest tanio i to znacznie taniej niż właśnie u wybrzeży Costa Adeje, bo tam na przykład wynajęcie mieszkania kosztuje minimum 1200 euro, jak nie więcej w tym momencie. No a tutaj w tej spokojnej miejscowości wynajęcie całego domu, nawet z ogrodem, kosztuje 600 euro za miesiąc. Tutaj stoimy pod muralem, który upamiętnia wielką emigrację Kanaryjczyków do Wenezueli. To trwało w latach od lat 50. do lat 70., no bo wtedy Wenezuela ociekała złotem z powodu sprzedaży ropy. No teraz niestety sytuacja się odwróciła, jest na odwrót, jest tam skrajna bieda. No i z tego powodu dużo rodzin ma tutaj właśnie mieszane korzenie z Wenezuelczykami. Dlatego na głównej ulicy, w centralnej części miasteczka zrobili sobie taki oto mural upamiętniający. I za rogiem, zobaczcie co jest za rogiem, coś może nawet ładniejszego. Napis El Tanque, który ma strelicję w logo. Mój ulubiony kwiat, jaki w ogóle rośnie w tym klimacie. No i cały ten napis jest zrobiony z takiej mozaiki, z takich potłuczonych kafelek i to mi się kojarzy bardzo na wzór jak mozaiki Gaudiego w Barcelonie, więc można powiedzieć, że El Tanque nie jest gorsze i ma napis rodem jak z Barcelony. Przechodzimy na pasach, idziemy sobie na wprost i zobaczcie, jak to wszystko jest blisko siebie. I co my tutaj mamy? Ayuntamiento El Tanque, czyli urząd gminy El Tanque. Ławeczka tutaj w kolorze flagi, żeby nie było. Jesteśmy nowocześni. W sumie niektórych urzędników już znamy nawet z imienia. A najlepsze jest to, że mogę iść 5 minut pieszo. A teraz w telegraficznym skrócie pokażę wszystkie inne atrakcje w tej miejscowości, a na koniec pokażę Wam najważniejszą rzecz, czyli Centrum Kultury. No szkoda, że to nagrywam w sobotę wieczorem, jak wszystko jest zamknięte. Sklep Dwie Siostry. Tutaj były w sprzedaży ziemniaki z mojej finki. Bar, kawiarnia Verode. Bardzo duże, tanie, dobre kanapki. Bank Caixa. Tu wyciągamy gotówkę, jeżeli ją mamy. Farmacja.
Tu przychodzimy, jak coś nas boli. Kolejny społeczny mural. Respirarlo. Oddychaj tym. Ciniero, szkoła nauki jazdy. Wyroby aluminiowe El Tanque. To stąd jest większość drzwi w tej wiosce. Auto Limpio, lavado a mano. Ręcznia myjnia samochodowa. A tutaj parking, jak jedziesz do urzędu miasta. Guarderia Pitufos, czyli żłobek i przedszkole Smurfy. Gminne. Tu się zostawia dzieci. Dzielnica Premium. Tu możesz pływać z widokiem na Gara Chico. Ale nikt nie pływa, bo jest zimno. Bardzo ładny placyk, super palmy i ładny plac zabaw. Wiejska siłownia Muscle. Tutaj przerzuca się kilogramy, a nie robi się zdjęć na Instagrama. Finca El Lance, czyli wiejska chata na wynajem. Peluqueria Mensi. Fryzjer, plus widzę w środku, że są też paznokcie. Pizzeria Albaaka, czyli Bazylia. Bank Caja Siete. Tutaj kredyciki dla rolników, żeby mogli coś zrewolucjonizować oraz żeby mieli perspektywy. Sklep Piensos Erjos. Można tutaj kupić kurę i karmę dla kury. W Centrum Aktywizacji Zawodowej można zrobić kurs naleśnika. Tutaj poczta. Przesyłki z Chin dochodzą, a z Europy nie. No przecież. Tutaj Vivienda Vacacional. Można spać obok poczty. A tutaj jak coś jebnie w plecach, to idziecie do fizjoterapeuty. Usługi spożywcze. Warzywniak, obok rzeźnik, bar, o nazwie bar, do którego jeszcze nie miałam odwagi wejść. Super, hiper, supermarket, największy sklep w miejscowości. Kanaryjska Altesa, czyli coś takiego jak z połem. Idziemy do środka, bo Marcin chce kupić stejka. Napis dla youtuberów. Z punktem widokowym Lomo Molino, którego teraz nie widzimy, bo jest oczywiście chmura północna. Centrum Kultury. Jestem teraz w mojej lokalnej kawiarni, która tak naprawdę nie ma nazwy, bo jest na stacji paliw El Tanque, tuż obok Repsol. No i równocześnie jest to najtańsza kawiarnia, jaką znam, bo ciastko kosztuje tutaj 1,60 € i kawa kosztuje 1,80 € i naprawdę to wszystko, co tutaj widzicie, będzie kosztować łącznie, nie wiem, 7 € max. A tutaj jest kawa taka sama jak Barakito, tylko na północy wyspy ona nazywa się Zaperoko i mają tutaj eklerki. A dlaczego ja to nazywam Centrum Kultury? Bo tu jest kilka usług w jednym. Stacja paliw, bar, kawiarnia, cukiernia, jest też mycie samochodu oraz mechanik. I tutaj wieczorem w 90% spotykają się mężczyźni, piją piwko, oglądają mecze, ale można też zjeść obiad i ciastko. A tutaj w trakcie jak tankują Wam samochód, to można zapalić sobie papieroska i wypić piwko. Bardzo lokalny klimat. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy z gminy El Tanque. Dajcie znać w komentarzach, co Wam najbardziej się podobało, albo może co Was zainteresowało. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek o nietypowych miejscach. Trzymajcie się, do zobaczenia!